Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dziś Wam pokażę, jak w prosty sposób wymienić lampki, diody tutaj w pokrętłach nawiewu w samochodzie osobowym. W tym przypadku jest to Fiat Punto 2. Powiem tak szczerze, że tak naprawdę nie jest to taka trudna czynność. Wystarczy klucze imbusowe, i troszkę oczywiście chęci, by takie coś tutaj sobie zdemontować. Pierwsze co, tutaj z prawej strony sobie odkręcamy kluczem imbusowym jedną śrubeczkę. Tutaj nie musimy mieć nawet grzechotki, bardzo prosto, bardzo szybko i lekko nam się ta śrubeczka odkręca. Teraz sobie odkręcamy z drugiej strony. Tutaj spójrzcie, jest druga. W tym przypadku raczej bym nie polecał tutaj ściągać tych obwodów z bocznych. Później się musicie męczyć i potem je zakładać. Ale tutaj akurat mi odleciała, więc niech już będzie. I teraz sobie jedziemy dalej w poszukiwania kolejnych śrubeczek. Tu sobie muszę troszkę znaleźć miejsca. Oczywiście jeśli chodzi o bieg, musimy sobie dać na wsteczny, by nam tu po prostu nie przeszkadzał przy demontażu. I tu jest kolejna, zobaczcie, jest tu jedna. I pewnie znajdziemy sobie drugą po lewej stronie. Tu oczywiście, jeśli ktoś by chciał, nie wiem, poprawić, naprawić również zapalniczkę, to też w tym momencie, przy tym demontażu też to możecie zrobić. Tak samo również te pokrętła, gdyby ewentualnie Wam się tutaj oderwały, żaróweczki, te wszystkie guziki, klawisze, również przycisków, świateł i innych. Wszystkie te elementy, wszystkie te tutaj kable możecie sobie przy okazji powymieniać. I tu, jak wspomniałem wcześniej, jest druga po lewej stronie. Więc sobie ją tutaj odkręcamy. I odkładamy sobie w takie miejsce, by tutaj nie pogubić. I teraz zobaczmy. Na samym dole sobie odciągamy do siebie i to samo robimy u samej góry. I teraz nie szarpiemy bardzo mocno, nie wyciągamy tego na siłę. Dlaczego? Dlatego, że będzie tam jeszcze wtyczka, która jest zamocowana do naszej zapalniczki. Zaraz to zobaczymy. Tylko sobie przybliżę kamerę. O właśnie, i widzimy. Jest tu wtyczka, są kable, więc sobie to musimy odmocować. A żeby to zrobić, za chwilę tutaj Wam pokażę. Tu wystarczy podwadzić, spójrzcie na mój kciuk, o właśnie w tym miejscu. Podwadzamy sobie i wyciągamy wtyczkę. Tutaj dość mocnym ruchem, bo jest naprawdę solidnie przymocowana. I teraz spróbujemy sobie wyciągnąć, o właśnie, teraz sobie spróbujemy wyciągnąć z powrotem całą obudowę. Ja to robię w taki sposób, że wyciągam sobie ile tylko mogę, a później dół, zobaczcie, kilka razy mocnymi ruchami sobie uderzam i ciach, i sprawa jest załatwiona. Szybko, prosto i bardzo płynnie. I jest to fajnie wyciągnięte.
I już możemy zobaczyć nasze lampki, tutaj żaróweczki. Za chwilę Wam to pokażę. Tu aż musiałem sobie zakryć szyby, bo tak świeciło tutaj światło, że no było naprawdę bardzo słaba widoczność. I wyciągamy sobie teraz zatyczki z pokręteł. To jest proste, widzicie, wystarczy mocnym ruchem tutaj do siebie pociągnąć. Teraz druga, ciach. I kolejna, ostatnia. I ciach. Już mamy wszystkie. I teraz zobaczmy, jest jedna żaróweczka, druga, trzecia i czwarta. Wiecie co? Chyba w moim przypadku są wszystkie chyba spalone. Tak mogłoby się wydawać, bo w ogóle nawet powiem szczerze, że nie zwracałem na to uwagi. Z tego co widziałem na internetach, że sobie wymieniali na bardzo jaśniejsze, bardziej różnego koloru te żarówki, tak troszkę przystawiali swojego punciaka. Ja tego nie będę robił oczywiście, bo no, nie jest to moim tutaj priorytetem w tym samochodzie, tylko chciałem Wam właśnie pokazać, jak to w prosty sposób wymienić. I tutaj właśnie pokazuję Wam każdą żaróweczkę. Możemy w bardzo prosty sposób wyciągnąć. Tutaj musimy użyć dość sporo siły. Raczej, jeśli jest sprawna, nie próbowałbym tego robić kombinerkami. O, już mamy trzecią. Ta jest troszkę taka inna. Ma taką wylewkę tutaj srebrną. Być może każda inna żarówka jest troszkę, być może każda żarówka jest inna. Nie wiem tego. Albo po prostu ktoś wymieniał sobie w innym kolorze podświetlenia. Tak też mogłoby być. I tu jest czwarta. Tu widzę, że jedne są w pionie, a drugie są w poziomie. Nawet to widać, widzimy z daleka. Te złącza tych żaróweczek. I tak to wygląda. I jeszcze sobie możemy tutaj zdemontować górę. Tak przy okazji, bo warto by było to zrobić, jeśli już tu jesteśmy. Czyli tutaj wszystkie te przyciski widzimy od szyby, od tylnej szyby, ocieplanie. Tu widzimy od City, od kierownicy, od świateł przeciwmgielnych, tylnych. No i jeszcze jest klawisz. Tutaj. W razie gdyby się coś stało awaryjne. I pierwsza śrubeczka odkręcona. I teraz druga z lewej strony. I już jest. I spójrzcie, tu mamy takie 3 blokady główne. One są u samej góry. Tu jest jedna, druga i trzecia. Wszystkie są tak fajnie mocowane u samej góry. No bardzo fajnie, to prosto. Wszystko jest obmyślane i bardzo praktyczne w demontażu. Podoba mi się ten punciak. I są dwie wtyczki. Jest tu jedna podobna jak w liczniku. Naciskamy sobie paluszkiem wskazującym i wyciągamy wtyczkę. Już jedna jest. A druga, żeby wyciągnąć, to jest tutaj z prawej strony. Jak sobie siedzę. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie ją. Starałem się ją pokazać. O, właśnie tutaj, widzicie? Jest z prawej strony, sobie naciskamy i mocnym ruchem wyciągamy wtyczkę. I już fajnie jest wyciągnięta. O, właśnie. Tak to wygląda. I tu jeszcze, wyciągamy sobie kapelek i już widzimy cały ten mechanizm tutaj włączników. No gdyby ewentualnie, nie wiem, jakieś zwarcie było, na przykład czy nie działa Wam jakikolwiek tutaj przycisk, no to wiadomo, nie od razu wymieniamy sobie tego całego,
tylko ewentualnie jeszcze go rozkręcamy, bo jest taka możliwość, możemy go przeczyścić i coś tam jeszcze zrobić, poprawić i tak dalej. Raczej tutaj w tym przypadku no, to się nie psuje, bo tutaj raczej nie miałoby się co psuć, tam raczej wilgoć nie wchodzi, kurz też nie i jest to naprawdę rzadkość, myślę. Pierwsza wtyczka założona, teraz sobie zakładamy drugą wtyczkę. Druga tutaj wtyczka nam fajnie wychodzi dopiero wtedy, kiedy właśnie założymy tą blokadę czerwoną na swoje miejsce. I jeszcze możemy troszkę dosunąć sobie tą wtyczkę. I teraz, jak wspomniałem wcześniej, bardzo praktycznie te 3 zatrzaski główne sobie tak wbijamy je na swoje miejsce. O właśnie w tym miejscu. I już jest. Teraz sobie przykręcamy wcześniej odkręcone śrubeczki. Tu jest pierwsza z prawej strony i druga z lewej strony. Ja tu sobie założyłem je, żeby tutaj nie przedłużać filmiku. Sprawdzamy sobie ewentualnie klawisze, ale w tym przypadku nie powinno być żadnych problemów, bo tutaj nie odkręciliśmy tych klawiszy. Tak, na części pierwsze zakładamy sobie z powrotem nasze pokrętła. Tu jest bardzo prosto. Dlaczego? Dlatego, że są wytyczne, są turowki, sobie wkładamy na swoje miejsce. Tu mamy drugi jest troszkę inaczej skonstruowany, ale teraz zakładamy trzeci właśnie i drugi. I warto by było spojrzeć, gdyby ewentualnie to nam źle wyszło. Za chwilę sobie to zrobimy. O właśnie, tutaj spójrzcie sobie na wytyczną, czy Wam to idealnie sobie tak jak powinno nachodzi ząbkami. Tu na full jest ok i tutaj na full również ok. Także jest wszystko prawidłowo. I teraz zakładamy tą główną obudowę. Korpus, obudowę, jak zwał, tak zwał. Robimy to od samego dołu. I tutaj zobaczcie, o właśnie, w tym miejscu musimy to zejść znacznie w dół. Dlatego, by tam nie blokować elementy, które są właśnie troszkę wyżej. Raz, dwa i już mamy wszystko fajnie założone. Jest pięknie. Zakładamy, mocujemy naszą wtyczkę zapalniczki. No chyba jeśli, nie wiem, nie palicie papierosów, bądź w ogóle nie używacie ładowania w samochodzie, no to nie musicie tego robić. Oczywiście żartuję. Bardzo przydatna opcja w samochodzie osobowym, bez tego naprawdę jak bez ręki. Więc podstawa w każdym samochodzie. Mocujemy sobie na swoim miejscu. O, jest. I teraz blokujemy na zatrzaski. Zatrzaski w tym przypadku u samej góry, spójrzcie, prawa ręka i lewa ręka u samej góry. I z lewej strony jest wszystko pięknie. I też dół, też musimy troszkę sobie docisnąć stronę samochodu, tutaj stronę silnika. O właśnie. Tak to powinno być. Teraz sobie przykręcamy dwie śrubeczki, które wcześniej odnaleźliśmy o właśnie w tym miejscu. I już powoli będziemy kończyć. Wydawało się, że film naprawdę będzie trwał dość sporo, ale jakoś około 15 minut spokojnie się tutaj wyrobiliśmy bez ucinania, bez zbędnych też prac niepotrzebnych. I tu jest z drugiej strony, z lewej strony również. Więc sobie ją odkręcamy. Czy zakręcamy już, nie odkręcamy.
I tak wspomniałem wcześniej, w tym przypadku tutaj nie musimy robić tego na siłę, wystarczy dłonią sobie przykręcić na full i powinno nam wystarczyć. Tu sobie już z powrotem zamontowałem tą osłonkę, przykręcamy sobie ją z lewej strony i jeśli chodzi o tą osłonkę, ona musi tutaj nam wejść do wewnątrz tej z prawej strony, nie na zewnątrz. Zobaczcie tutaj, do wewnątrz musi wejść i nam to idealnie się fajnie najdzie.